Witam ponownie na moim kanale Biart Tarot. Będzie dzisiaj czytanie ogólne na temat tego, co powinieneś wiedzieć na daną chwilę. Pamiętaj, że jest to lektura ogólna, nie ma możliwości, by w pełni rezonowała z każdym, nie będzie rezonować w pełni dla każdego, więc weź to pod uwagę. Są rzeczy, które mogą działać i pomagać w Twojej osobistej sytuacji, a to, co nie ma na Ciebie wpływu, to po prostu odrzuć. Dzisiaj zrobimy czytanie z kart wyroczni na sprawy zawodowe i sprawy miłosne i będzie to czytanie dla bliźniąt. Zobaczmy w takim razie, jaka energia w sprawach zawodowych chce nam się pokazać, jeśli chodzi o bliźnięta. Ok, i jeszcze jedną kartę poproszę. I jeszcze jedna karta dla bliźniąt. Dobrze. Mamy tu kartę przypadkowości, nieoczekiwanych przypadków w Twoim życiu zawodowym. Jest to szansa połączona z gotowością, szczęście, które pojawi się na Twojej drodze, magiczny splot jakichś wydarzeń. Tu Twoje marzenia zaczynają przybierać już właściwą formę, zaczynają się urzeczywistniać. Jest to czas na szczęście, na przygotowanie się, aby spotkać coś nieoczekiwanego, coś, co mogłeś wcześniej sam nie planować. Więc warto, żebyś wykorzystał to we właściwy sposób, to co Wszechświat Ci w tej chwili oferuje. Wszystko, co teraz stworzysz, pozostanie jakby dziedzictwem dla innych w przyszłości. Więc oczekuj tego nieoczekiwanego, tego, czego się być może nie spodziewasz. Jesteś teraz we właściwym miejscu i we właściwym czasie. Bądź gotowy na wdzięczność, bo wszystko w tej chwili ułoży się na Twoją korzyść i los się do Ciebie uśmiecha. Masz przed sobą sukces, masz przed sobą zwycięstwo. Wybory, które dokonałeś w przeszłości, przygotowały Cię na możliwości, które teraz stoją przed Tobą. I to jest właśnie ten Twój szczęśliwy moment, odpowiedni moment na to, żeby pojawiła się szansa i gotowość do wzięcia tej szansy, tego zrządzenia losu, który pojawia się na Twojej drodze. Mówimy teraz o sprawach zawodowych, o sprawach kariery. Kolejna karta wyroczni to prawda została powiedziana. Karta mówi o uczciwości, o przyjmowaniu różnych rzeczy, które się pojawiają za dobrą monetę. Tu jest przejrzystość i komunikacja. Prawda jest tutaj bardzo istotna. To nie jest czas na to, żeby prowadzić dyskusje, rozmowy, bo to, co w tej chwili widzisz, jest prawdziwe. Jest to czas, kiedy powinieneś głośno wyrażać swoją prawdę i
nie zaprzeczać temu, co być może trzyma cię w jakiejś iluzji. Czas jest na to, żeby się uwolnić od tej iluzji, być autentycznym, a wtedy przyjdą do ciebie te różne cuda. I warto sobie zadać pytanie, czy jesteś gotowy na to, aby doświadczyć tego dostatniego życia, którego pragniesz. Czy jest ono dla ciebie priorytetem? Jeżeli poświęcasz czas na naukę nowych rzeczy, to one będą ci służyły, tak? Musisz być wierny swojemu powołaniu i iść dalej naprzód. Jest tu również wiadomość, że czas się przyjrzeć tej prawdziwej, szczerej prawdzie na temat twoich myśli, uczuć, przekonań, na temat właśnie dobrobytu. Jaki jest twój stosunek do pieniędzy, do wynagrodzenia czy do pracy? Co jest dla ciebie tym kluczem do obfitości? Jeżeli znajdziesz jakby tą gotowość w sobie, wtedy wyjdziesz z tego zaprzeczenia i zobaczysz wszystko w sposób bardziej przejrzysty. I kolejną kartę mamy mówiącą o tym, żeby być w przepływie, rozpoznać to, co do ciebie pasuje, powrócić do źródła, do naturalnego schematu zdarzeń. Ważne jest, żeby zrozumieć, że płyniesz w życiu, kiedy wydarzenia i warunki angażują cię jakby bez wysiłku do tego, żebyś coś robił w sposób płynny. Przypomina ci ta karta również, żeby płynąć z prądem. To wszystko, co musisz teraz zrobić. Popłynąć na fali możliwości stworzonych przez właśnie te doskonałe warunki, które są wokół ciebie. Mieć to zaufanie i wiarę, która prowadzi cię naprzód. Wszystko jakby dzieje się teraz zgodnie z planem i nie ma potrzeby, żebyś się szarpał. Pozwól, żeby pojawiły się te możliwości i obudził się w tobie potencjał do działania. Musisz jakby pozbyć się swoich przekonań na temat obfitości i pieniędzy. Wszystko, co powinieneś wiedzieć, to twoje umiejętności. One są teraz ważne. Twoje talenty, zdolności, twoje podstawowe przekonania. To wszystko wpływa na twój wewnętrzny świat i uzewnętrznia się, odbija się na zewnątrz. Więc jakby dopasuj swoją świadomość dobrobytu do tej wyższej świadomości, która może się spodziewać cudów. Wszystko, co przyjdzie teraz, wszystko, czego potrzebujesz, to przyjdzie do ciebie w najbliższym czasie z łatwością. Zobaczmy w takim razie, co w sprawach miłosnych, związkowych, w sprawach partnerskich dla bliźniąt.
jakie tutaj przesłanie jest wokół bliźniąt. Sprawy partnerskie i związkowe. Okay. I tu mamy kartę, która mówi podejdź do krawędzi, czyli mówi ona o odwadze, o podjęciu takiego skoku wiary, żeby pokonać strach i zaakceptować ryzyko. Tu jest mowa o stawieniu czoła nieznanemu, dokonaniu jakiegoś wyboru, żeby nie bać się, bo nadszedł czas, aby podjąć jakieś ryzyko i poczuć radość, przygotowując się na ten skok wiary. Wyrazić siebie prawdziwego, słuchać swojego serca, swojej duszy, a nie głowy. Więc tu jest pokazane, żeby podejść do tej krawędzi i odkryć, że tak naprawdę możesz latać, możesz skoczyć w to nieznane, a wtedy odkryjesz przed sobą te cuda. I ważne jest tutaj, aby odkryć się przed drugą osobą, pokazać się w całości, pozwolić drugiej osobie zobaczyć siebie całego, zwłaszcza tą część, którą być może do tej pory ukrywałeś, chroniłeś, i czas jest na to, żeby podjąć to ryzyko i zobaczyć, co tak naprawdę się wydarzy. Tu jest też ważne, żeby zabrać głos, wyrazić swoje potrzeby, określić, kim się jest i powiedzieć też, na co liczysz w danym związku. Tu potrzebny jest ten właśnie skok wiary. Wtedy będziesz zadowolony z tego, co zrobiłeś. A jeżeli jesteś na etapie szukania związku, to dostaniesz to, przyjdzie do ciebie ten związek, tylko miej odwagę, otwórz się i zaakceptuj to ryzyko. Być może jesteś wycofany, boisz się nowych relacji, więc karta jakby powołuje cię do pokazania prawdziwego siebie, odkrycia siebie przed drugą osobą, nie bania się tego i pokazania, kim tak naprawdę jesteś, ze wszystkimi swoimi wadami i zaletami. Kolejna karta na rozstaju dróg mówi o podjęciu decyzji, o tym, że nadszedł czas, by podjąć decyzję, przygotować się do działania, dokonać jakiegoś wyboru, który będzie oczywiście miał swoje konsekwencje, ale jakby dotarłeś do tego, do tej drogi, w której musisz się określić i podjąć decyzję, czy chcesz podążać za swoimi marzeniami, czy wybrać tą drugą drogę. Czy wybierzesz tą ścieżkę, która jest mniej uczęszczana, czy tą, którą
podążają inni ludzie, którzy idą przed Tobą. To jest tylko oczywiście Twój wybór. Wszelkie okoliczności i ludzie nie zrobią tego za Ciebie. Więc musisz mieć w sobie odwagę i niezależnie od tego, którą wybierzesz ścieżkę, zdobędziesz jakieś bogactwo, zdobędziesz nowe doświadczenia. Karta mówi o tym, że osiągnąłeś pewien moment prawdy w swoim związku i ważne jest teraz dokonanie tego wyboru, otworzyć się na nowe możliwości w miłości, czy pozostać w izolacji. Więc ona bardzo mocno tutaj koreluje z tą pierwszą kartą, która mówi o odwadze, o tym, żeby porzucić ten strach i podjąć w końcu decyzję, bo jest to najlepszy teraz moment, otworzyć się na możliwości miłości, zejść jakby głębiej, zaangażować się we wspólną pasję. To czas jakby wziąć odpowiedzialność za swoje pragnienia i podążać za tymi pragnieniami. Trzeba być szczerym z samym sobą, być gotowym zainwestować w coś lub w kogoś i dać siebie wszystko to, co najlepsze. Pamiętaj, że nie możesz dokonać złego wyboru. Wiedz, że jeżeli będziesz kontynuował jakiś związek, to będzie on wówczas oparty na prawdzie, na autentyczności. I jeżeli podjąłeś tą decyzję świadomie, to trzymaj się tego, bo chcesz przecież tego prawdziwego, intensywnego połączenia. I wszystkie te drogi, niezależnie od Twojej decyzji, dają Ci jakąś lekcję, której musisz się nauczyć w istniejącym związku lub w nowym związku. I ważne jest, żeby otworzyć swoje serce na tą ścieżkę prawdziwego poznania, prawdziwej miłości, tak? Bo taka możliwość pojawić się może w najbliższym czasie. I kolejna karta, która mówi o podjęciu kroków, to już czas iść, zakończyć coś, ukończyć, odejść od czegoś, ponieważ wszystko, co miałeś już zrobić, co było do nauczenia, czego doświadczyłeś, to jesteś jakby na końcu tej podróży i jeszcze nie zacząłeś czegoś nowego, jeszcze nie weszłeś w jakiś związek nowy, ale jest to moment, w którym możesz wyciągnąć wnioski z dotychczasowych doświadczeń i podsumuj to, czego się nauczyłeś. To jest czas, żeby pójść do nowego doświadczenia, do nowego sposobu bycia, bo w tym miejscu, w którym jesteś, nie pozostało już nic do zrobienia, nic do doświadczania i podejmij to ryzyko. Widzisz, we wszystkich trzech kartach wyroczni karty mówią, żeby nie bać się, żeby podjąć decyzję, żeby mieć ten akt wiary i doświadczyć czegoś nowego. Może odpuścić też coś, bo karta może mówić o zerwaniu, rozstaniu lub końcu jakiegoś kontraktu dusz, uwolnieniu się od czegoś. Czasem jest tak, że trzeba pozwolić
czemuś odejść, komuś odejść, jeśli go się bardzo kochało. Jeśli to coś wróci, to znaczy, że jest Twoje. Jeśli nie wróci, to znaczy, że nigdy ono nie było Twoje. I zawsze pewne zakończenia są początkiem czegoś nowego. Jeżeli chcesz przeżyć coś bardziej głęboko, to należy porzucić pewne rzeczy. Więc jakby karta mówi o tym, że już pewne rzeczy dokonały się w Twoim życiu. Ten związek, którym jesteś na przykład teraz, on już przybrał jakąś formę i być może nie służy już Tobie. Może będzie służył innej osobie. Jest to również czas odpuszczenia, świadomości, że pewna podróż dobiegła końca i w tej sytuacji, w jakiej w tej chwili jesteś, nie ma już nic do zrobienia. Więc jeżeli jesteś samotny, nie masz partnera, nie jesteś w żadnym związku, więc może jest to czas, żeby zakończyć bycie w samotności, odejść od czegoś, bo już w tym momencie doświadczyłeś, zdobyłeś już jakąś wiedzę, masz już w tym względzie jakieś doświadczenie i czas otworzyć się na coś nowego, zrobić kolejny krok. Natomiast jeżeli jesteś w jakimś związku i ten związek nie ewoluuje, to może jest to czas, żeby odpuścić, tak? Że może to jest czas, kiedy ta relacja nie służy już Tobie ani drugiej osobie i jest to moment, żeby podsumować te doświadczenia, zebrać, których się nauczyłeś i iść dalej, bo w karcie tej przeznaczenie Cię wzywa. Zobaczmy może jeszcze tu z kart anielskich dla Ciebie. Zobaczymy przesłanie. Przesłanie dla bliźniąt. I wypadły nam 3 karty. Mamy tutaj kartę zaręczyn, więc karta może mówić o tym, że Twoja relacja, Twój związek, zaangażowanie w jakąś relację może wchodzić na wyższy poziom zaangażowania, może wskazywać na to, że zbliżają się do Ciebie jakieś romantyczne uniesienia, romantyczne zdarzenia, nawet jeżeli nie jesteś obecnie w związku, to zbliżasz się jakby do tych wydarzeń i ta karta jest dla Ciebie jakby zapewnieniem, abyś uwolnił wszelkie zmartwienia związane z tym, czy uda Ci się nawiązać z kimś jakąś relację miłosną, przeżyć głęboką miłość, ponieważ to już jest na horyzoncie, to już stoi przed Tobą. Tu trzeba będzie jedynie zaangażować się w jakiś sposób. Po pierwsze, zobowiązujesz się jakby do dbania o siebie, ustalasz pewne granice, co będziesz akceptował, czego nie będziesz akceptował w swoich związkach albo w innych obszarach swojego życia, takie jak dom czy styl życia. I
Tu trzeba podjąć jakby zdecydowane działania, mówić zgodnie z prawdą o tym, co myślisz, bo kiedy angażujesz się w siebie, to Wszechświat wysyła Ci dodatkowe doświadczenia pełnego miłości, zaangażowania. Wtedy jesteś otwarty na to zaangażowanie. I karta mówiąca o tym, że na Twoim horyzoncie właśnie może pojawić się jakaś osoba do związku, ale będzie to wymagało od Ciebie większego zaangażowania się, określenia też swoich potrzeb. Kolejną karta, która się tutaj pojawiła, to karta zdecydowania się jasno tego, co chcesz, żeby teraz do Ciebie przyszło, czyli określenie jasno i konkretnie swoich potrzeb, żeby nie wysyłać wszechświat pragnień, których nie chcesz, żeby w Twoim życiu się zadziały. Więc wyraź jakby wprost swoje pragnienia, wtedy one do Ciebie przyszły. Jednocześnie karta mówi o tym, że nadszedł czas, aby właśnie jasno wyrażać swoje pragnienia, swoje prośby, które będą pełne wiary i optymizmu, żebyś zaufał swoim uczuciom, podjął właściwe decyzje, to, co jest dla Ciebie najlepsze. Że teraz jest na to najlepszy moment, żeby afirmować swoje potrzeby. Być może jest to właśnie potrzeba związku z kimś, przyjścia tej miłości. I ostatnią kartę to mamy uwolnij się, czyli czas odzyskać kontrolę nad swoim życiem. Być może jesteś teraz w okresie, w którym czujesz się w jakiś sposób uwięziony, bo oddałeś kontrolę komuś innemu, a może czujesz się przytłoczony swoją karierą albo związkiem. Jeżeli bardziej dostroisz się do siebie, to wówczas będziesz mógł sobie zadać pytanie, co jest dla Ciebie tym ograniczeniem, bo trzeba pozwolić jakby najpierw, żeby te głębokie emocje uzewnętrzniły się i wtedy otworzysz się na te inne obszary, wniesiesz więcej światła do różnych sytuacji i pozwolisz na to, żeby te prośby, te rzeczy, które chcesz, żeby do Ciebie dotarły, otworzysz się wówczas na nie i obudzisz się na nowo. I przejmij jakby kontrolę nad swoim życiem. Wtedy Twoje uczucia jakby w naturalny sposób osłabną i obudzą się na nowo. Prowadzi to wtedy do większej zdolności kochania siebie, doświadczania, a także kochania drugiej osoby. Więc warto jakby otworzyć się, odzyskać kontrolę nad swoimi uczuciami, ponieważ gdzieś w Tobie jest to wołanie, które jest gotowe na wielką miłość, na przyciągnięcie do siebie tej wielkiej miłości, tej odczuwania tej pasji, tych głębokich emocji, ale najpierw jakby musisz uwolnić z siebie to niezadowolenie, czy
to poczucie uwięzienia w jakiejś sytuacji lub bycie przytłoczonym przez jakieś sytuacje, wtedy otwierając się, uwalniając pewne rzeczy, aspekty ze swojego życia, będziesz bardziej otwarty do kochania, do przyciągnięcia partnera i do doświadczania nowych rzeczy. Zobaczmy jeszcze przesłanie anielskie dla Ciebie. Na koniec klucz anielski dla bliźniąt. I mamy kartę dokonaj dzisiaj wyboru. Czyli tak jak te przesłania tu wcześniej mówiły, ważny jest właśnie ten wybór, dokonanie tego wyboru w swoim życiu miłosnym. Dziękuję wszystkim bliźniętom za bycie ze mną w tej przestrzeni, za to, że wysłuchaliście tego czytania. Dziękuję również za Wasze komentarze, za wsparcie mojego kanału. Mam nadzieję, że to czytanie w jakiś sposób odbije się na Was w sposób, w jaki potrzebowaliście tego usłyszeć. Życzę Wam dużo miłości, uzdrowienia na Waszej drodze, dobrego samopoczucia i do zobaczenia.